Ciekawe, czy nasz gość też miał nogi z wady, jakby ruszał w swoją ekstremalną podróż. Jan Dąbrowski, podróżnik. Dzień dobry, odwiedził nasze studio. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. No właśnie, ciebie spośród innych podróżników wyróżnia przede wszystkim środek transportu, zgadza się? Myślę, że wiele wszystkich odróżnia, natomiast na pewno jest to nietuzinkowe. Tak. Na pewno hulajnoga, którą odbyłem tą podróż, taką afrykańską podróż z Cape Town do Katowic, na pewno by przyciągała bardzo wiele osób, ale też stała się narzędziem nie tylko do poruszania się, ale także pewnym narzędziem, które ułatwiała nawiązywanie kontaktów i rozbrajała. I hulajnoga była kluczem z tego, co ja czytałam. Tak, okazało się, że hulajnoga swoją egzystencją rozbraja obcych i pozwala o wiele łatwiej nawiązywać nowe kontakty oraz normalnych, nie usłyszałbym pewnych rzeczy, gdyby nie ta hulajnoga. Gdyby nie ta hulajnoga. Ona przełamywała, rozbrajała niepewność tych obcych osób wobec mnie. Rozumiem. Wróciłeś w grudniu, a w sumie cała podróż trwała ile, jak długo? Trwała 8 miesięcy. 8 miesięcy. Ile to w ponad sumie 8 kilometrów? W sumie 37 000 kilometrów. Ale korzystałeś też dodatkowo z jakichś jeszcze innych środków transportu? Tak, to była taka sprytna mieszanka hulajnogi oraz stopowania. Tam, gdzie nie dało się pojechać hulajnogą z różnych powodów, czy to zły stan dróg. Tam na przykład wyjeżdżałem poza miasto i brałem stopa. Na pewno jednak spora ilość kilometrów została odbyta na hulajnodze, więc nogi się wzmocniły. Ale słuchaj, skąd w ogóle pomysł z tą hulajnogą? I czy to prawda, że ty tak naprawdę nabyłeś ją tuż przed, chyba nawet, nie wiem, dzień, dwa przed wyprawą? I że jeszcze w dodatku była używana? Czy to wszystko jest prawdą? Tak, to jest prawda. Kupiłem ją na takim odpowiedniku Elixa za równowartość 50 zł albo i mniej. Dosłownie dzień przed wylotem. Natomiast wiedziałem, że będę się na niej poruszał już trochę wcześniej, więc to było mniej więcej zaplanowane. Natomiast na pewno stała się symbolem tego wyjazdu i na wiele rzeczy pozwoliła. Dzięki niej zdobyłem bardzo wiele atencji, stałem się w pewnym rodzaju sławny tam, ponieważ wszyscy chcieli... No nie tylko tam, teraz również tu. No tutaj jeszcze nie, ale tutaj każdy na hulajnodze może sobie przejechać, natomiast tam tych hulajnóg nie ma. Mhm. I każdy chciał się nią przejechać, więc bardzo łatwo było zdobywać nowych przyjaciół. Mhm. Ale powiedz, to było tak, że ty zaplanowałeś wszystko skrzętnie, skrupulatnie przed wyjazdem, przed wylotem, czy to było takie też chwilami spontaniczne? Jak to wyglądało? W większości jest to bardzo spontaniczne i jest to według mnie zły pomysł, żeby planować takie wyprawy, ponieważ pewna autentyczność znika wówczas, kiedy ma się pewien plan i nie da się na przykład pojechać w lewo lub w prawo lub zawrócić. Natomiast też nie jest to dobry pomysł, żeby planować, ponieważ nie da się po prostu planować. Tamta rzeczywistość jest tak dynamiczna i nieprzewidywalna, że gdybym planował z wyprzedzeniem na przykład 6 miesięcy, to pierwszego dnia już zorientowałbym się, że po prostu ten plan się nie powiedzie. Więc trzeba czuć się komfortowo w pewnym niekomforcie, być pewnym w tej niepewności. W trakcie takiej podróży być otwartym na bardzo wiele nowych dróg oraz możliwości. Mhm. Autentyczność powiedziałeś. No właśnie, to żeby to wszystko stało się bardziej autentyczne, o czym mówimy, to można się udać na wystawę i obejrzeć zdjęcia. I hulajnoga też tam twoja jest na tej wystawie. Co to za wystawa? Opowiadaj. Jest to wystawa zresztą niedaleko stąd. Jest to wystawa w Galerii Schaufenster, która trwa jeszcze do 3 kwietnia. Jest to wystawa zbudowana w pewien sposób linearny, czyli dokładnie w taki sam sposób, w jaki podróżuję, czyli z miejsca do miejsca, obserwując całe to spektrum przestrzeni pomiędzy i rozprawia się z wieloma mitami. Na pewno promuje też bogactwo oraz różnorodność kulturową oraz kwestionuje taką naszą zachodnią arogancję względem tego świata oraz porównuje nasze wizje o nich oraz ich wizje o nas. I ona w sposób taki lekki opowiada o tym, a kiedy trzeba też w sposób poważny. I wzbogacona jest oczywiście zdjęciami, wzbogacona jest eksponatami w postaci hulajnogi, czy butów, czy też różnych ubrań, filmów i oczywiście historii. I do kiedy można oglądać tę wystawę? Do 3 kwietnia w Galerii Schaufenster na Placu Miarki. Także polecamy. A jeszcze ostatnie pytanie, Janku, czy już kolejną jakąś wyprawę planujesz i czy też to będzie wyprawa
hulajnogą w świat. Nie chciałbym powtarzać pewnych rzeczy i każda... Czyli myślisz nad środkiem transportu, jakimś innym, oryginalnym. Tak. Myślę, że nie chcę mieć jakiejś takiej plakietki, że tylko jeżdżę hulajnogą. Myślę, że każda wyprawa ma swój charakter i warto dostosowywać do niej też ten środek transportu. Na przykład hulajnoga dobrze się nadała tam, ale w innych miejscach może się dobrze nie nadać. Więc myślę, ale nie zdradzam. No to w takim razie czekamy na kolejne rewelacje i na to, że nas odwiedzisz, jak już wrócisz z tej wyprawy. Bardzo dziękuję za to, że pojawiłeś się w Radiu Katowice. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Naszym gościem był Jan Dąbrowski, podróżnik, który podróżował, jak słyszeliśmy, hulajnogą po Afryce.